Po co jest nam nasze życie, jeśli nie możemy spędzać tych ważnych momentów z ludźmi, których kochamy? Jeśli jesteście nowi, to hejka, jestem Mali, mieszkam już w Stanach prawie 4 lata, nie wiem kiedy to zleciało i nagrywam tutaj swoje życie, te życie w latach 20., te bardzo confusing życie. Gdy wszyscy próbują wejść w dorosłość, znaleźć pracę, niektórzy się zaręczają, niektórzy mają dzieci, niektórzy się decydują, że jednak będą robić magistra, inni decydują, że nic nie będą robić i będą teraz podróżować. No i ja te moje początkowe lata 20 spędzam w USA, w Miami. Tak to wyszło. I to życie vloguję i spędzamy sobie tutaj razem czas. Jeśli jest to coś, co Ciebie interesuje, możesz zasubskrybować, bądź możesz najpierw obejrzeć cały ten filmik i wtedy sobie zdecydować, czy chcesz z nami tutaj zostać i spędzać ten czas razem co tydzień. Wczoraj zawiozłam Tomasa na lotnisko. Poleciał do Argentyny na ponad 3 tygodnie, aby przedłużyć swoją wizę, więc no musiał lecieć. To oznacza, że zostaję tutaj sama przez tyle czasu. Ale na szczęście będziemy my tutaj razem. Zawiozłam go wczoraj na to lotnisko, bardzo się cieszę, że się udało, bo ogólnie byłam zapisana jakby w moim grafiku, w tym czasie miałam pracować i bardzo, bardzo mi zależało, abym mogła go zabrać na to lotnisko, ponieważ i tak w tym tygodniu ledwo co go w ogóle widziałam, no nie? Ci, co mnie oglądają, to w miarę wiecie, że w momentach, kiedy ja zamykam Starbucksa, bo pracuję w Starbucksie jako kierownik, to ja wracam do domu, Tomas już śpi, Tomas mój chłopak, a gdy ja się budzę, to on już wychodzi do pracy, dosłownie. Więc my się wtedy praktycznie w ogóle nie widzimy. No i tak właśnie było od początku tygodnia. No i w ten dzień, kiedy on leciał właśnie wieczorem, też miałam pracować, ale na szczęście mi się udało pozamieniać właśnie te zmiany. To jest jedna z tych rzeczy, która mnie bardzo tak, no nie, że ubolewam, ale jest mi smutno, że jednak... Oj, samochód jakiś jedzie. To jest jedna z tych rzeczy, kiedy wchodzisz w dorosłość i zaczynasz pracować, że są różne momenty w życiu, różne rzeczy, które są ważne, typu właśnie ktoś wylatuje, tak jak mój chłopak wylatuje prawie na miesiąc, albo są rodziny, albo jakieś wesele. Są takie ważne momenty w życiu naszych przyjaciół, naszej rodziny, które się dzieją. I no, gdy się pracuje, to niestety bardzo często nie możesz być w tych momentach, nie możesz ich spędzić z tymi ludźmi i wtedy, nie wiem, jakoś ciężko mi to przechodzi, bo mam takie, że po co jest nam nasze życie, jeśli nie możemy spędzać tych ważnych momentów z ludźmi, których kochamy, no nie? Więc no nie wiem, to jest dla mnie takie trudne do zaadoptowania się a propos pracy. Jak na razie trzymam się dobrze. Tomas dopiero co wczoraj wyleciał, aczkolwiek wczoraj nie było aż tak łatwo. Ale jest teraz 9 rano, Tomas już do mnie napisał, że wylądował, już tato z bratem go odebrali z lotniska, więc jadą do domu i tak naprawdę dojedzie do domu i od razu siada na laptopa, żeby pracować. A mój plan teraz to jest jakoś ogarnąć, jak to zrobić, żeby za bardzo za nim nie tęsknić i myślę, że zaczniemy te 3 tygodnie bez niego po prostu byciem bardzo produktywnym, załatwianiem wielu rzeczy, żeby po prostu się tak rozpędzić i zająć sobie czymś głowę. Ten vlog będzie trwał 3 dni. Dzisiaj praktycznie cały dzień pracuję. Jadę na siłownię, później poedytuję troszeczkę filmik dla Was i później jadę do pracy i pracuję aż do zamknięcia, więc 22:30, 23 wrócę do domu i tyle z dzisiejszego dnia. Jutro będę musiała zrobić taki niezły blok edytowania, ponieważ filmik wrzucam Wam w sobotę, a jutro jest piątek, a jeszcze właśnie nic nie zedytowałam, przez to, że Tomas właśnie wyjeżdżał, się pakował, więc chciałam po prostu spędzać ten czas z nim, który mogłam. Więc jestem troszeczkę behind, do tyłu z tym, więc jutro trzeba będzie się, wiecie, lock in and get it done. Będzie produktywny dzień, a później mamy sobotę, którą też mam wolną i wiecie co, chcę wypróbować 24 godziny bez telefonu. Bo ja mam wrażenie, że te telefony to nam naprawdę... To wszystko wychodzi spod kontroli. Ja, wiecie, wsiadam do auta, zanim ruszę, to chwilę będę na Instagramie. Dojadę do pracy, mam jeszcze 5 minut, no to nie chce mi się wchodzić, posiedzę na Instagramie. Tragedia. Budzę się, telefon. Ja wiem, że nie jestem jedyna. I know I'm not the only one. Chcę to bardzo wypróbować i zobaczyć, jak się będę czuła. Myślę, że to będzie taka drastyczna zmiana. Getting so lit, whole time everybody want it. No sun, ever tell me can't fit. Can nobody ever tell me no, no. When I pull up, I break it down. When I pull up, I own it now. Watch me do what I can show you how. When I like it when you bow on the ground. When I walk in, they talking.
should come across a viper in the night. That's when you get the hit that makes you feel alright. You'll be high and troubles out of sight. So don't you hang around that viper in the night. You take one hit and you'll be swinging with the band when you hang around that old viper man. It's night in the city, and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard? But Słuchajcie, mamy to, ale jestem podekscytowana. Jest godzina 17:30, więc ja w sumie rano wstałam, Tomasz od razu do mnie zadzwonił i on teraz pracuje zdalnie w Argentynie. Ja tutaj edytowałam, więc praktycznie takie pracowanie zdalne i siedzieliśmy sobie po prostu już, nie wiem, od kilku godzin na FaceTime, po prostu w ciszy, wiecie, pracując. I powiem Wam, że ja tak zawsze mam. Jeśli chodzi o edytowanie, ten początek jest zawsze dla mnie taki najgorszy, no bo jednak no to trwa długo. Ja tu siedziałam, w sumie pewnie ten filmik mi zajął pomiędzy 5 a 7 godzin w sumie i tak nie jest skończony, więc to jak ja to robię to jest tak. Najpierw edytuję cały filmik, później go sobie całego oglądam, żeby się upewnić, że nie ma jakichś tam, wiecie, małych błędów. Później go muszę pobrać, później go wrzucić na YouTube'a, wrzucić tam miniaturkę już też zrobiłam, wymyśleć tytuł, zrobić opis, zaschedulować, czyli zaplanować publikację i wtedy jest gotowe, więc najtrudniejsza rzecz jest za nami. Teraz co mi zostało, to obejrzeć, pobrać, przerzucić, ale to już nie są takie męczące rzeczy, nie aż tak czasochłonne właśnie. No i po prostu za każdym razem jest to samo, że gdy zaczynam edytowanie, to mam takie, o Jezu, ile to jest roboty, mi się nie chce, wiecie, przedłużam, ociągam się. A później jak już skończę, to po prostu jestem tak podjarana, bo tak mi się podoba ten vlog, że aż mam takie, Jezu, czy ten będzie taki fajny jak ten poprzedni, jak ten, który teraz zedytowałam. Nie wiem, ale bardzo mi się on podoba i zawsze mi się te vlogi tak podobają, więc jestem już mega podekscytowana i nagle mam energię, a cały dzień byłam śpiąca, nie? No i gdy filmik jest już zedytowany, już jest tylko, wiecie, sama przyjemność obejrzenia go i zobaczenie, czy wszystko jest git, no to ja sobie lubię zrobić herbatę, może coś zjeść, na przykład teraz muszę iść i meal prepować jedzenie i upiekę chlebek bananowy i jak już to będzie gotowe, to wtedy sobie wezmę herbatkę, chlebek bananowy i obejrzę ten filmik, wiecie, z przyjemnością, no i później już dokończę wrzucanie na YouTube'a itp. itd. I będzie zrobione. Dzisiaj jest dopiero drugi dzień bez Tomasa i zostało nam jeszcze dobre z 20, więc nie chcę zapeszać, ale chcę Wam powiedzieć, że już odczuwam olbrzymią różnicę pomiędzy tymi innymi momentami, kiedy byliśmy daleko od siebie przez jakieś dłuższe, nie wiem, tygodnie, dni. Na przykład, nie wiem, on był w Miami, ja byłam w Polsce. Albo ja byłam w Polsce, on był w Argentynie. Ponieważ teraz, kiedy ja jestem w Miami, on jest w Argentynie, to mamy tylko i wyłącznie 2 godziny różnicy czasu. A gdy ja jestem w Polsce, a on jest w Miami, albo ja jestem w Miami, a on jest... nie. Albo ja jestem w Polsce, a on jest w Argentynie, to mamy 6 godzin. 7. I wtedy to jest po prostu najgorsza rzecz na świecie, bo nie dość, że jesteś daleko od siebie, to jeszcze zawsze, gdy jestem w Polsce, to jest tak, że ja się budzę i czekam, nie wiem, do jakiejś 16, żeby on się w ogóle mógł obudzić, tak? I u mnie, gdy już jest 16, to ja już jestem na mieście, nie wiem, coś załatwiam, coś robię i nie mam czasu na przykład, żeby się zdzwonić, a gdy ja już jestem w domu, to wtedy on coś robi albo wyjedzie z domu, jest gdzieś z rodziną i wtedy ja już się kładę spać, no tragedia. Więc wtedy to naprawdę nie jest fajne i pomimo tego, że ogólnie związek na odległość albo takie właśnie dłuższe okresy, tak jak teraz, nie wiem, no te 3 tygodnie, kiedy jesteśmy daleko od siebie, nie są fajne, ale
przynajmniej teraz to w ciągu tego naszego drugiego dnia trochę czuję, jakby to był taki pikuś, bo przynajmniej jesteśmy w stanie się komunikować, no nie? No. Jeśli Wy kiedykolwiek byliście w związku na odległość, albo znacie kogoś, kto jest w takim związku na odległość, albo macie jakieś po prostu dobre rady, wskazówki, to proszę dajcie znać w komentarzach. Bardzo bym to doceniła, bo wiadomo, teraz to są może tylko 3 tygodnie, ale może wyjść tak, że będziemy z Tomasem musieli być dłużej dalej od siebie. I oczywiście I'm not looking forward to it. Nie jestem na to podekscytowana, ale może macie jakieś rady. Poratujcie, please. I can't help but notice you coming down the street, smiling so dearly at everyone you meet. And I can't help but notice you throwing me a glance, a wink telling me there's a chance. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. No other could enchant me, darling, like you do. 'Cause I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Your sister says she loves me, wants to share my name. She spoke to Reverend Bixby, they've already set the date. So I'm working up the guts to tell her I'll never say I do, 'cause I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Słuchajcie, nagrzałam piekarnik, ale jest już godzina 22:40. Ja nie upiekę tego chlebka dzisiaj. Bardzo długo mi się ten filmik tutaj pobierał i w czasie, kiedy on się pobierał, miałam właśnie przygotować ten chleb. Ale tu dostałam maila, tu dostałam wiadomość i no... I wanna keep things moving forward. Chcę, żeby się, wiecie, żeby był progres z tym projektem, nad którym pracuję. Więc chcę nad tym pracować, więc poogarniałam to. Filmik właśnie dosłownie w tej sekundzie mi się pobrał, więc zacznę go wrzucać na YouTube'a i Wy już go będziecie mieć dostępnego za praktycznie troszeczkę ponad 5 godzin. Ja dopiero co go kończę. I może to i na dobrze wyszło, bo jutro rano sobie wstanę, zrobię sobie kawkę i upiekę nowiusieńki, świeżutki, cieplutki chlebek. No. Ja to kończę i widzę się z Wami jutro. Dobranoc. I am strolling along, just minding my business, humming a song. I'm happy by myself, not a share in the world. This is a life, just me, myself, and I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I used to think that life was cold and lonely when you up and left me, sadness overwhelming. Oh me, I'm out and about, painting the town red, I'm coming around. There ain't no doubt about it, I'm no longer blue. So glad we are through, just me, myself, and I.
chlebek jest już w piekarniku i tym razem, słuchajcie, jest duża presja. Bo ostatnimi czasy jakoś mi ten chlebek nie wychodził i jest to tragedia, ponieważ ja jestem znana z tego chlebka, okej? Kiedy go nie robiłam, czy dla znajomych, czy dawałam komuś spróbować, czy na jakieś, nie wiem, nawet jak pracowałam i mieliśmy jakieś eventy i każdy miał coś przynieść, zawsze wszyscy mnie prosili o przepis i już zawsze wszyscy są zachwyceni tym chlebkiem. A mówię, ostatnie jakieś 2-3 razy jak go robiłam, to nie wychodził on. Wydaje mi się, że wiem czemu, ale no nie jestem w 100% pewna, więc zobaczymy. No teraz zrobiłam go dosłownie w taki sam chyba sposób jak zawsze. Miałam po prostu zbyt długą przerwę i naprawdę jest duża presja. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Ostatni raz jak robiłam i znowu nie wyszedł, to się prawie popłakałam. Wczoraj koniec końców poszłam spać o 1 rano, bo znowu różnica czasu, ludzie byli aktywni, więc mogłam pisać maile, załatwiać różne sprawy. Już byłam tak padnięta, dosłownie oczy ledwo co miałam otwarte, wysyłałam wiadomości Tomasowi, mówię, człowieku, ja ledwo tu zipię, ale w końcu wszyscy są aktywni, więc chcę to pozałatwiać. I się położyłam spać, bez żadnego budzika, się obudziłam i szczerze mówiąc czuję się świetnie. Teraz jeszcze, słuchajcie, chłopaków nie ma w domu, zobaczyłam, nie ma żadnego auta, więc od razu się czuję o tyle lepiej, po prostu jest mi tak miło. Leci mi tutaj muzyczka, zaraz sobie jeszcze bardziej posprzątam, piekę sobie chlebek. Mamy 50 minut, zanim chlebek będzie gotowy, więc w międzyczasie ja dalej działam ze sprzątaniem. Wrzucimy pranie, odkurzam cały dom, bo my ogólnie tutaj z naszymi współlokatorami, z chłopakami każdy ma jakiś tam obowiązek domowy, który musi zrobić, nie wiem, raz na 2 tygodnie, raz na tydzień, wiecie, mopowanie, odkurzanie itp. itd. I obowiązek, który ja dzielę razem z Tomasem, to jest odkurzanie, a Tomasa teraz nie ma, więc teraz co tydzień będę ja sama odkurzała, ale to nic. Nie będę Wam ukrywać. Ja od małego po prostu nienawidzę odkurzać. Nie wiem, czy tu chodzi o ten dźwięk, że to jest takie głośne, czy chodzi o to, że to jest po prostu tak ciężkie i trudne. Nie wiem, po prostu nienawidzę odkurzać, ale chyba z tych wszystkich obowiązków, które tutaj musimy robić, no to była po prostu najlepsza opcja dla mnie. Ale jeszcze ten nasz odkurzacz tutaj, zobaczycie zresztą, to jest taki olbrzym, to jest tak ciężkie, on jest cały w kurzu, to jest tak stara maszyna i jest on tak głośny, no nienawidzę. Możecie dać, proszę, dajcie mi znać w komentarzach, czy też macie jakiś taki obowiązek domowy, którego po prostu no, nie cierpicie. Ja wiem, że ludzie nie lubią zmywać naczyń, ja lubię zmywać naczynia. Ludzie nie lubią robić prania, na przykład Tomas to tak zawsze to pranie, to tak mu narzeka na nie, a dla mnie cóż to za problem, bierzesz, wrzucasz, zrobione. No ale ja nienawidzę odkurzać, naprawdę. A i słuchajcie, wczoraj wieczorem o tej 1 rano jeszcze umówiłam się na buzię. Więc jestem umówiona, dzisiaj idę na 17 na buźkę, na wiecie, oczyszczenie, jakieś tam te różne światła tam mi pani robi, maseczki i na hennę rzęs. Chciałam się umówić na laminację, ale pani, która chyba robi laminację rzęs, jest na jakimś urlopie czy coś, bo dopiero za jakieś 2 tygodnie był dostępny termin. Tak jak słyszeliście na początku tego filmiku, mówiłam, że dzisiaj chciałabym zrobić taki detoks od telefonu przez 24 godziny, ale uważam, że taki prawdziwy detoks zrobię jak będę z Tomasem, bo i tak mamy to zaplanowane na ten kwartał tego roku. A dzisiaj po prostu skupiam się na tym, żeby zrobić detoks od short form content, czyli krótkiego contentu, a mianowicie, wiecie, TikToki, rolki na Instagramie, bo to jest właśnie to, co mi lansuje mózg. Teraz obejrzę sobie filmik na YouTubie, ale właśnie taki długi content, nie ma co ukrywać, to jest co innego, bo możesz oglądać jeden filmik przez 20 minut, 30 minut, 40 minut, a możesz też na przykład przez 40 minut po prostu scrollować na Instagramie i ciągle zmieniać tematy, nie wiesz, co się dzieje i to jest to, co powoduje moim zdaniem, że nasz attention span, nasza uwaga idzie do kosza. Więc dzisiaj jeszcze ani razu nie byłam na Instagramie, oprócz wstawienia Wam storki, że wleciał filmik. I to tyle. I can't help but notice you coming down the street, smiling so deep. Okidoki, we're all done. Dokończyłam sprzątanie, dokończyłam pranie,
rozwieszanie, zorganizowanie całego pokoju, więc już jest mega przyjemniutko. A teraz lecimy na mój facial. I'm so excited. Tomasz do mnie zadzwonił, jak już miał na sobie garnitur, tam wszyscy mu poprawiali, wiecie, tu kołnierz, tu krawat, więc on już jest w drodze na wesele w ogóle w Argentynie, bo chyba Wam o tym nie wspominałam, że on poleciał tam. Po pierwsze, aby przedłużyć swoją wizę, a po drugie, ponieważ koleżanka wychodzi za mąż, więc dzisiaj właśnie, teraz już pewnie dojeżdża, bo tam busem sobie ze znajomymi jadą. No więc on dzisiaj będzie miał fan i ja też będę miała fan, tylko na facialu. Facialu. Dzień dobry, za jakieś 30 minut wychodzę, lecę do kościoła, po kościele idę do pracy, wracam, ugotuję leczo, bo składniki moje leżą, ja się boję, że one zaraz się przeterminują. Zaraz dokończę suszenie moich włosów, robię już sobie tutaj kawkę, woda się grzeje, chlebek bananowy czeka. I tak, i dzisiejszy dzień znowu tak zleci. Tomasz już wrócił z wesela, wrócił chyba dopiero jakieś 5:40 rano u nich, więc nie wiem, o której on się obudzi. Możliwe, że ja już będę w pracy, zanim on się obudzi, a może zdążę przed. No, jestem bardzo ciekawa, jak było. W ogóle nie wiem, jak wyglądają wesela w Argentynie, jakie oni mają tradycje i w ogóle, więc jestem bardzo ciekawa. No i tak, kochani, bardzo się cieszę, że spędziliśmy znowu kilka dni razem. Do zobaczenia w jakimkolwiek moim innym filmiku, bądź za tydzień, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, a chciałbyś, to tylko przypominajka, że możesz to zrobić. Buziaczki, pa pa!